Dzień dobry moi drodzy, witajcie z Anglii. Właśnie dzisiaj wróciliśmy, kilka godzin temu. Nie wiem jaki jest dzień, nie wiem która jest godzina, ale wiem, że zrobiliśmy zakupy i zapłaciliśmy za nie 100 funtów. Także myślę, że Wam pokażę, nie przejmujcie się tutaj rozgardiaszem, proszę, bo tutaj są nasze zakupy, prezenty, pierdoły, także to wszystko trzeba ogarnąć, no ale musieliśmy coś ogarnąć też dla nas do jedzenia, no bo nie ma nic. Także postanowiłam, że taki haul siaty zakupowy, jedzeniowy to coś, co będzie fajne, bo długo czegoś takiego nie było. A cena mnie zdziwiła. Oczywiście ja za bardzo nie wiem, co to jest, wiecie, ja wiem, co ja brałam, nie wiem, co Radek brał. Także lecimy po kolei, nie wiem, czy jakie ceny Was interesują, ale nie będę mówiła cenami, nie będę szukała. Jogurt grecki duży dla nas i dla Czesia, mleko, mleczunio do kawy i do czego tam trzeba. Winogrona, coś mi naszło, nie wiem, na rybę, także, to Radka akurat, makrela w sosie pomidorowym, taka mała puszeczka, serek brwi, serek brie, wszystko tak jak mówię z Alwika jest, piersi z kurczaka, bo dzisiaj właśnie będziemy robili chicken goujons, Radek będzie robił, a ja do tego będę robiła te takie ziemniaczki, taki hit. To jest chyba hit TikToka, jak się nie mylę, takie ziemniaczki trochę podgotowane, zesmaszowane i do tego właśnie jest jogurt z czosnkiem i z pietruszką. Takie coś właśnie będę robiła i dlatego właśnie były potrzebne. Mam też taki jogurt tutaj, kiedyś już żeśmy jedli, taki Specially Selected Farmhouse jogurt, tutaj akurat jest z wiśnią na spodzie, one są bardzo dobre, ale wiecie co? Powiedzcie mi, kto robił jogurt w Thermomixie, bo ja nie robiłam. A ponoć jest pyszny. Znaczy robiłam kiedyś, ale zwykły i był pyszny, bardzo, bardzo kremowy, ale owocowego nie robiłam, także nie wiem, będę musiała, ale to było lata temu, nie pamiętam, także będę musiała zrobić. Już widzę jedna rzecz, której nie widziałam, no to jest marcepan Radzia, wiem, że już drugiego zjadł, także żeby było wiadomo do ceny. Ogólnie też chciało mi się, bo Gosia z Amadeuszem ostatnio rzucili mi zdjęcie, że Lidl wypuścił buratę, bo Aldi coś ostatnio już nie robi buraty, także Lidl zaczął robić i w sumie po to pojechaliśmy. Ale że jednak Aldi jest bliżej, no to pojechaliśmy do Aldiego i co? I nie było. Także wzięłam tylko zwykłą taką mozzarellę. Tu jest jeszcze jeden jogurt wiśniowy. Jeszcze gdzieś powinny być dwa z passion fruit, ale zaraz zobaczymy, czy będzie. Dobra, wiecie co? Spoko. Można 20 funtów w sumie odliczyć zakupów, bo kupiliśmy baterię. Nie wiem, czy dobrze zrobiliśmy, że kupiliśmy baterię w Aldim do zlewu, bo nasza po 5 latach wyszło z niej ten taki bolec do puszczania wody i nie można jego normalnie zrobić. Zaraz Radeka będziemy musieli oddać, bo ta bateria dużo niższa chyba jest, wiesz? A mamy rachunek? Ja mam w kieszeni, ja płaciłam. Dobra, to do tego dojdziemy. Wielki ketchup. Żółty ser. Ja właśnie Wam mówiłam, że mam chęci na buratę z sałatą i z wędliną, także mam taką sałatkę. Radzio wziął boczek. Widzę, że już się zaczęły jajeczka i inne, także takie jajeczka aldikowe. Jakaś wędlina, ale wędliny też już żeśmy postanowili, chyba jeszcze mam jeden rodzaj. Postanowiliśmy, że trzeba zrobić pierś z kurczaka albo z indyka, albo własną kiełbasę z Thermomixa, żeby nie jeść tego szajsu tutaj, no bo to nie jest dobre. Pasztet. Właśnie sardynki Wam mówiłam, że miałam chęć, także mam sardyneczki. Tutaj mamy buraczki ugotowane. I właśnie mam te małe ziemniaczki na ten taki przepis. Także zaraz to będę robiła. W sumie się jaram tym, bo nie robiłam nigdy. Może będzie dobry. Marcepan kolejny. Boże, jak nas Czesiu przywitał, żebyście wy widzieli, jak on nas przywitał. W ogóle weszliśmy do domu i stanęliśmy bez bagażu, żeby nie robić hałasu zbędnego albo żeby nie robić nic. W ogóle zastanawialiśmy się od 2 dni, jak on, czy nas przywita, czy się ucieszy, czy nas zignoruje, wiecie. Nastawialiśmy się ogólnie tak, że nie będzie w ogóle reakcji Czesława, ale weszliśmy i mówię, Czesiula, Czesiulu. I tak zaglądam, a on już stoi na sofie, ogon do góry. Jezu, jak on zaczął piszczeć. Przyleciał do przedpokoju, on ostatnio zaczął już mnie w przedpokoju widać.
przyleciał do przedpokoju, tak się cieszył, tak się tulił, on nie umie, wiecie, i nie za bardzo wie jak. I tak patrzył na nas, piszczał do mnie, podchodził do Radka, tymi łapkami tak robił, bo on nie wie, co ma robić, on po prostu nie wie, co ma robić. Ale bo taki słodziak, że normalnie szok. Okej, tutaj Wam czegoś nie pokażę, bo to nie dla nas. Właśnie, tutaj mamy pietruszeczkę. Mało zabawek. Parmezan to jest też do tych ziemniaczków chyba, jak się nie mylę. Ogóreczki, Boże, uwielbiam takie ogórki. Kiedyś lubiliśmy takie ostre, mieli takie ostre ogórki, ale to w Lidlu chyba były te ogórki ostre, nie? Te małe. Aj, no, ale dobra, mamy te, spoczko. Też wzięłam na jutro ziemniaki, bo coś mi się zachciało właśnie tych baked potatoes, czyli takich ziemniaków pieczonych. I zrobimy sobie z tuńczykiem, z majonezem i z kukurydzą. Także upiekę je, podziurkuję widelcem do piekarnika, upiekę je, aż skórka potrę solą, a skórka będzie taka fajna, chrupiąca, osolona. Przetnę na pół, wymieszam oczywiście tuńczyka z majonezem i z kukurydzą i nadzieję właśnie te ziemniaczki, znaczy przekroję i dodam ten farsz tutaj. Uwielbiam, mój brat uwielbia ziemniaki, baked potatoes, co się to nazywa. Uwielbia, uwielbia. To też nie dla nas, no to dwóch rzeczy Wam niestety nie mogę pokazać. Tutaj kolejna właśnie wędlinka. Tutaj mamy te jogurty z mango i z passion fruit. Ten taki czerwony nos. Prawie czerwonego nosa powinnam powiedzieć. Ryżanki. Naszło mnie coś na ryżanki. Aha, lubiłam w Tajlandii taki salt and pepper chicken, czyli kurczak po prostu w soli i w pieprzu. Wybaczcie, nie spałam tyle czasu. W soli i w pieprzu i zobaczyłam, bo jest jakiś tajski tydzień właśnie w Aldiku i był sos stir fry sauce, salt and pepper stir fry sauce. Także wzięłam coś takiego. Zobaczymy. Głupio mogłam patrzeć na Thermomixie, czy jest coś, jakiś przepis. Na pewno jest, albo po prostu zobaczyć online i na pewno bym znalazła i zrobiła sama, no ale jak człowiek nie śpi tyle czasu, no to nie śpi tyle czasu. Masło wzięłam, filety z makreli kolejne. Jajeczka razy 2, 6 sztuk razy 2. Nie było w ogóle jajek, co się dzieje, jakiś kryzys jajeczny jest tutaj w Anglii. Napiszcie mi, jeśli mieszkacie, bo poszliśmy i właśnie były tylko jajka, kilka sztuk po 6 w opakowaniu. Także nie wiem, co się dzieje. Może tak się dzieje jakieś z papierem toaletowym? Cholera wie. Oj. Wzięłam zwykłą mąkę, bo zaraz będę robiła chlebek portugalski. No i właśnie to jest ta bateria. Zobaczcie, też taka czarna, matowa. Ona kosztowała tylko 2 dychy, ale się boję, bo wysokością, jak patrzę, no to jest troszkę wyższa, ale moja jest troszkę za wysoka, to jest fakt. Ale się boję, czy ona nie będzie za blisko, czy nie będzie ten łuk za mały. No ale to ogarniemy, zobaczymy. Można wyciągnąć, sprawdzić, można wyciągnąć, ewentualnie oddamy. Już się omączyłam cała. I co tu jeszcze wzięłam? No i moi drodzy, wzięłam takie 2 torby. Wiecie, że my zawsze robimy ziemniaki, hodujemy, rośniemy ziemniaki, nie rośniemy? Co robię? Sadzimy ziemniaki w torbach z IKEA i nam super rosną. No ale były takie worki, zobaczcie, były takie 2 worki za 2 funty. Nie wiem, czy będą to na ziemniaki, czy będzie to właśnie na paprykę, bo papryka robi też u nas zawsze ładnie w doniczkach wychodzi. Także być może zrobimy takie coś na paprykę. Okaże się. Przeważnie właśnie mówię, z IKEA używam albo jakieś doniczki, ale doniczki to powinno być wyższe. I tak, i tu tyle. No i to nas kosztowało 98 funtów. Dużo czy mało? Nie wiem, czy... My ogólnie nie robiliśmy już bardzo długo takich dużych zakupów, bo przeważnie robimy teraz już na dzień maksymalnie 2. Przeważnie Radek jedzie na zakupy jakieś i robimy obiad na 2 dni i koniec. Trzeba, za 2 dni znowu jedziemy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że to wtedy taniej wychodzi, bo teraz mam wrażenie, że nam się to jedzenie zmarnuje. Nie wiem czemu. Takie jakieś mam wrażenie, że tak to się skończy. Oby nie. Aha, jeszcze Wam coś chciałam pokazać. Jak już wyjeżdżaliśmy, Czesio sobie zaczął lizać łapkę, ale tutaj właśnie mówiłam Wam, że mieliśmy aż 3 osoby do Czesia przychodzące. W szoku były, jak się Czesio otworzył, jak się Czesio zmienił po prostu. Bo wiecie, on na dworze jeszcze jak jest, no to jest cały czas dzikuskiem, bo się boi. Jest za dużo takich bodźców zewnętrznych, on po prostu nie lubi i one jego przeważnie widziały na zewnątrz. A jak zaczęły właśnie przychodzić do domu, to mówią, że się tak otwierał, że zupełnie inny piesek. No ale, żeby jego do czegoś przekonać, no to oczywiście smaczki. A smaczki, jakie mieliśmy w domu, to kurczakowe. A my jemu czasami dajemy, wiecie, taki jeden paseczek dziennie. A przypuszczam, że ich szło troszkę więcej i ja przypuszczam, że dostał uczulenie na kurczaka. I właśnie pisałam do Alex, że być może, że właśnie jest uczulenie na te smaczki.
I ona mówi, no dobra, zobaczymy, mówi, coś tam ja mu spryskam, bo już przed wyjazdem byłam właśnie u weterynarza, żeby to zobaczyć, ale to się okazało, że to nic. Dała tylko taki właśnie spray. I pomyślała o tych smaczkach, że to może być o tych smaczkach też i przez cały właśnie, my dzisiaj przyjeżdżamy, bo nie wiedziałam, czy umawiać już jego, czy nie do tego weterynarza. Ale Radek mówi, dobra, przyjedziemy, zobaczymy. Przyjechaliśmy, a to już tak naprawdę zagojone, suche, nie wylizane ani nic. No i ona mówi, że właśnie 2 dni albo 3 dni przestały jemu dawać smaczki te kurczakowe i że być może, i może faktycznie na to wychodzi, że to było to. Ale jak właśnie nam tylko powiedziała o tej łapce, że się jemu pogorszyło, że już drugie miejsce zaczął tam wylizywać, no to Radek od razu kupił mało zabawek, trzecia. Właśnie coś takiego. Gdzieś zobaczył, że to jest bardzo dobre dla takich piesków, które się albo liżą, albo coś. Zobaczcie, daje Ci jogurt albo nie wiem co, tylko jak to się później myje? No tą zabawkę, Czesia. Rozkręca się to. To do wylizania? Tak. I don't think you can... Oh yeah, actually yeah, you can. Także już Wam pokazuję tutaj, to mega jest, zaraz jemu to dam, zaraz to wymyję, kupiliśmy jogurt i zobaczyliśmy, on lubi jogurt. Zobaczcie, to jest coś takiego fajne, bo tutaj pod spodem ma przylepce, a tutaj po prostu dajecie jogurt czy coś i tu jest taka kuleczka, widzicie? I to jemu będzie działało, on to po prostu będzie lizał. Powinno to jemu troszeczkę czasu zająć, także super bebe to wygląda, powiem Ci. Takie jajeczko jakby, zaraz to, tak jak mówię, umyję i zobaczymy, czy to działa z nim. No ale mówię, ale przywitanie jego po prostu było przepiękne, tak nas wzruszył. Ja się popłakałam, bo jeszcze tak nas nie przywitał nigdy. No... Mega. Później jeszcze Libi przyszła zobaczyć właśnie jego z rana, bo była z nim z rana na spacerze i powiedziała, że mówi, że zupełnie inny pies niż myślała. Mówi, że taka zmiana, bo ona ostatnio się nim opiekowała jak my byliśmy we Włoszech. Nie na święta, bo na święta tak dochodziła tylko, ale jak w kwietniu jak byliśmy we Włoszech. No i mówi, że zmiana kolosalna. No, kolosalna, także super. Dobra, myję to i idę jemu dać i może Wam nagram, może nie. Ale jeśli chodzi o zakupy, to koniecznie napiszcie, co myślicie. Drogo, tanio? Mi się wydaje, że bardzo drogo. 100 funtów? Bardzo mi się wydaje, że drogo. Bardzo. A jeszcze gdybyśmy kupowali jakieś piwko albo prosecco albo coś takiego, to już było zupełnie drogo. Jeśli chodzi o nasze niepicie, no to na wakacje zaczęliśmy chyba na 3. dzień sobie piwkować, ale niedużo. 2 piwka dziennie może w ten upał. Ale wracamy i powiedzieliśmy od razu, wracamy do niepicia. Także tak. Także taki jest plan do kolejnych wakacji. A na kolejne wakacje się raczej nie zanosi. Przez długi okres. Dobra, myję to. Sorry, że jestem taka rozgarnięta, ale mówię. Wiecie co było śmieszne? Jeszcze Wam coś powiem. Co było najśmieszniejsze? Wyjechaliśmy wczoraj o godzinie 17 z hotelu. Wczoraj, ja mówię w poniedziałek, dzisiaj jest wtorek, no. Wyjechaliśmy wczoraj o godzinie 17 z hotelu. O godzinie 21 był nasz lot. I my lecieliśmy, my w sumie łącznie mieliśmy 16 godzin samego lotu, plus 2 godziny przysiadki, plus się jeszcze okazało, że 2 godziny siedzieliśmy na lotnisku, czyli 20 godzin, prawie 21 godzin byliśmy w podróży. Ale co jest najśmieszniejsze, że przez to, że się cały czas zmieniały strefy czasowe, my cały czas lecieliśmy te 20 godzin, wszystko się działo w nocy. 20 godzin na noc, czujecie? Także ja zupełnie jestem nie kumata, ale nie idę spać i sobie wzięłam jeszcze wolny na środę, na jutro, co jest bardzo dobre, no bo dzisiaj się postaram iść spać o północy, tak normalnie wiecie, żeby iść spać, jutro normalnie wstać i mam nadzieję, że będzie ok, bo nigdy nie miałam właśnie aż tak dużej przerwy czasowej, żeby być kumatą. My jak tam dolecieliśmy, to ja przez 2 dni nie wiedziałam jaki jest dzień, ale mówiłam Wam, że się źle czułam. Ale przez 2 dni nie wiedziałam jaki jest dzień, wiedziałam jaki jest dzień, wiedziałam jaki jest godzina, która jest godzina, w ogóle nie wiedziałam, też myślałam, że wylatujemy dopiero na kolejny dzień, a się okazało, że już wylatywaliśmy, no nie kumata zupełnie tam byłam, ale to przez to gorąco i przez tą zmianę czasu. Dobra, kończę gadanie. A co to Pani ma dla Ciebie? Chodź tutaj, masz na ziemi. Chodź, masz tutaj. Oj, na zdrowie. Od razu przyszłam, wszystkie kocy biorę. Co tu jest? Co to jest za zabaweczka? Ty lubisz jogurcik, nie? Nie rusza się ta piłeczka. Rusza. Ile tych ziemniaczków? Rusza się piłeczka. Jedz jajeczko z jogurcikiem, no. Rusza? Dobry chłopak. Moje kochanie. Dobra, mam pierwszy lepszy przepis z TikToka. O, parujecie. Tutaj są ziemniaki z solą oraz z sodą.
soda dodaje niby taki crispiness. Tutaj mam, moi drodzy, ser parmezan, ząbki czosnku rozgniecione oraz masełko takie, jak widzicie, roztopione. To wszystko po prostu tutaj wymieszałam. I co teraz będzie? Jak to mi się ugotuje na tyle, że widelec nie wchodzi, wyciągam je, odcedzam, suszę dokładnie i maczam je oliwa z oliwy z solą. Po prostu w tym je wszystkim bełtam. Wykładam je sobie później tutaj, szklanką rozgniatam i na każdą taką małą ziemniaczkę daję trochę tego i piekę, dopóki nie będą brązowe. I to powinno być wszystko. Dobra, tak to wygląda. Obawiam się, że to może być mały niewypał, bo niektóre ziemniaki się porozwalały. Gdzieś to właśnie czytałam w komentarzach. Mi się wszystkie ziemniaki rozwalały, jak nie próbowałam. Tutaj też się trochę porozwalały. No ale zobaczymy. Cały czas są trochę grube, ale też nie miałam miejsca, żeby je bardziej rozpłaszczać, także jest jak jest. Lecą do piekarnika i zobaczymy.